Termy Gorący Potok znajdują się w Szaflarach, a tuż obok nich jest bardzo fajny kemping, na który wjazd jest tuż obok głównego wejścia do term. I tak jak mówiłam, tutaj właśnie za głównym wejściem jest zjazd w dół. Najpierw przejeżdżamy przez parking, tu już pojawiają się znaki Kamp Gorący Potok i musimy kierować się tutaj całkowicie w dół. Do samego końca, tam za płotkiem, i tam jest główny wjazd na kemping. Z drogi z kamyczkami wjeżdżamy później tutaj na kostkę i przed nami znajduje się główna brama wjazdowa do kempingu. Na początek tutaj za szlabanem, po lewej stronie od razu mamy zrzut nieczystości i śmietniki tutaj. Możemy tutaj również napełnić wodę. A po prawej stronie na tej samej wysokości znajduje się przejście do term, do Gorącego Potoku i tutaj właśnie mamy fajną opcję wykupienia miejsca postojowego razem z wejściem do term. Termy pokazywaliśmy już w innym naszym filmie, więc teraz nie będziemy tam szli. I tutaj jest od razu recepcja. Tutaj załatwiamy wszystkie formalności, meldujemy się. Natomiast na wprost recepcji tutaj znajduje się altana grillowa, plac zabaw dla dzieci, boisko i drugi zrzut nieczystości. Tutaj w tym miejscu. Ale my pójdziemy tutaj obok recepcji. I tędy sobie tutaj przejdziemy. Tu już po lewej stronie są miejsca parkingowe, tu się można zatrzymać. Te miejsca są bez prądu, ale tuż obok nich zaczynają się już parcelki. I tu już tak blisko przejścia możemy sobie zaparkować autko. Plusem na pewno jest to, że na każdej parcelce jest skrzynka z prądem i z wodą. Więc jak wykupujemy tutaj postój, to już w tej samej jednej cenie mamy wszystko po prostu. My za dobę razem z wejściem na termy zapłaciliśmy 299 zł za 2 osoby. My stoimy tutaj po prawej stronie, bo mieliśmy być tylko jedną noc, ale zostaliśmy na 2, więc stoimy sobie blisko sanitariatów. I tutaj mamy właśnie główny budynek z sanitariatami i od niego zaczniemy. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Przed mamy tutaj takie kosze, żeby sobie odpocząć, oczywiście piłkarzyki dla dzieci. I tutaj mamy główne wejście. Po prawej stronie jest wspólna kuchnia. Tu mamy stoliki. Do tego jest wszystko właśnie fajnie wyposażone. Do tego mamy tutaj 2 kuchenki i 4 zlewy, czajniki i ekspres do kawy, więc to jest spoko. I tutaj właśnie mamy pralnię obok, tuż przy kuchni. Od pralni mamy tutaj męską toaletę i po prawej stronie damską. Ja Wam pokażę damską. Mamy tutaj 3 łazieneczki. Oczywiście codziennie panie tutaj sprzątają, więc jest bardzo czysto. Mamy umywalki z lustrami i suszarkami. A tu Wam pokażę, jak wyglądają prysznice. W taki sposób, więc jest tutaj naprawdę czysto i nie ma się do czego tutaj przyczepić. Idziemy teraz dalej. Tu oczywiście na wprost nasze autko, a my przejdziemy się wokół. Obok sanitariatów jest drugie właśnie wejście po schodach. Dzieci mogą tu być tylko pod opieką dorosłych. Zobaczymy, co tu jest. Tu mamy suszarnię butów narciarskich. Jest bawialnia, pokój dla dzieci. Teraz zobaczymy, może uda nam się wejść. Dzień dobry. I tutaj bawialnia wygląda w ten sposób. Także spokojnie można sobie tutaj spędzić czas z dzieciakami. I jest do niej zakaz wejścia w butach i z napojami. No i tutaj są kolejne łazienki i prysznice, tylko że tutaj już są wspólne. Nie jest dzielona na męską, damską, tylko jest wspólnie. Więc jeżeli na dole jest zajęte, to spokojnie można przyjść tutaj na górę po schodkach. Wejście jest dosłownie obok. Natomiast z tyłu za sanitariatami jest wypożyczalnia rowerów, gdzie tutaj właśnie mamy takie rowerki i to jest cena 15 zł za godzinę i 50 zł za cały dzień. Osobiście polecamy, bo warto sobie tutaj pojeździć ścieżkami rowerowymi, są bardzo fajne. My właśnie już byliśmy na takiej wycieczce dzisiaj. A tutaj jest boisko właśnie sportowe dla dzieci i troszeczkę zielonego terenu.
Plus po tej stronie mamy tutaj właśnie również parcelki. A po naszej lewej stronie są domki, które również można sobie tutaj na tym kempingu wynająć. Nie wiem, jakie są ceny, nie orientowaliśmy się w tym, ale one są tutaj właśnie po lewej stronie od sanitariatów, między drzewkami, więc spoko. No a tutaj właśnie tak wygląda cały kemping. Oczywiście w kilku miejscach na kempingu są rozstawione kosze na śmieci, więc z tym nie ma problemu, że jest tylko jeden punkt, gdzie możemy wyrzucić. Dodatkowo przy parcelkach są miejsca, gdzie możemy zawiesić sobie hamaczek. Nie jest to przy wszystkich, ale przy niektórych tak jest właśnie. No i tutaj mamy kolejną alejkę. Tak jak mówię, no kemping nie jest duży, ale jest w bardzo fajnym miejscu i ma wiele do zaoferowania. Dla nas dużym plusem jest to, że sanitariaty są czyste, że właśnie mamy tutaj wejście na termy, gdzie dużym atutem jest to, że możemy wchodzić i wychodzić kiedy chcemy. Nie jesteśmy zobowiązani tylko do jednego wejścia, ale możemy na przykład pójść sobie na kilka godzin na baseny, później wrócić do autka i znowu pójść na baseny. A tutaj mamy kolejną altankę grillową i właśnie miejsce na ognisko. I zaraz podejdę do recepcji i zapytam, jak to jest z tym ogniskiem tutaj, jeżeli chodzi o zakup drzewa na nie. Aktualnie kemping jest praktycznie pusty, jest bardzo mało aut. Tutaj wszystkie parcelki są puste. My chcieliśmy zarezerwować sobie telefonicznie, ale niestety nie mogliśmy się dodzwonić. Próbowałam kilkanaście razy zadzwonić tutaj na recepcję, no ale niestety nie udało mi się dodzwonić. Ale nie było problemu z tym, żeby po prostu wjechać tutaj bezpośrednio, bez żadnej wcześniejszej rezerwacji. Parcelki są bardzo duże, wygodnie, wszystko jest tutaj wyłożone kosteczką, więc nie musimy się martwić o jakieś podjazdy. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego kempingu i z pewnością jeszcze tutaj wrócimy. A teraz jeszcze podejdziemy ponownie tutaj do recepcji i zapytamy o drzewo na ognisko. Czy jest w ogóle taka możliwość, i jak to wygląda cenowo? Pani na recepcji powiedziała mi, że taka wiązka na ognisko kosztuje 35 zł, nie trzeba tego wcześniej rezerwować, wystarczy tylko podejść i powiedzieć się, że chce się tam sobie napalić, więc nie jest to duży koszt, wydaje mi się. Dodatkowo, jeżeli będzie potrzeba, to możemy dostać również rozpałkę, także spoko alternatywa na spędzenie wieczoru. Tak jak mówiłam, kemping nie jest duży, ale warto tu przyjechać. Nam się bardzo tutaj podoba. Także tak wygląda, tak się prezentuje cały kemping, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, szczególnie tutaj właśnie z tego regionu, które teraz nagrywaliśmy, z pobytu w termach, z wycieczki rowerowej, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!